Cześć! Witajcie na kanale Trochę Wolnego Czasu. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać makietę, którą zrobiłem 18 lat temu. Jest to makieta z Władcy Pierścieni do gry bitewnej, z której kolekcjonuję figurki już, no właśnie, pewnie 18 albo 19 lat już będzie. Zaczęło się od tego, że wraz z dziadkiem, którego serdecznie pozdrawiam, właśnie wykonaliśmy taką makietę. Wtedy zacząłem kolekcjonować figurki z Władcy Pierścieni. Firmy Games Workshop, wówczas De Agostini, wydawało też takie gazetki, które zbierałem i od tego się zaczęła moja przygoda z grą bitewną. Jest to gra stołowa, ja to mówię na to, że to są takie bardziej rozbudowane szachy. W każdym razie chciałem Wam pokazać dzisiaj makietę Helmowego Jaru z Władcy Pierścieni. Kto oglądał Dwie wieże Petera Jacksona, ten doskonale zna fort, który Wam dzisiaj chcę pokazać. Czas na prezentację. W pierwszej kolejności chcę pokazać poszczególne części, dlatego że no tak, podzieliłem Helmowy Jar na części. Dzięki temu zajmuje mniej miejsca, mogę to złożyć. Zaraz zresztą pokażę każdą z nich. Pierwsza rzecz. Podjazd. Widzicie, tutaj mamy podjazd, jeszcze nie jest skończony. Dalej jest brama, która się oczywiście otwiera. Jeszcze muszę popracować nad tym, żeby się troszeczkę szerzej jeszcze otwierała. W środku tutaj nie widać, ale zaraz rozmontujemy i wtedy Wam pokażę, co jest właśnie wewnątrz baszty, wewnątrz tutaj bramy. Tutaj mamy taką drewnianą zaporę, z której Rochańczycy podczas oblężenia ciskali włóczniami i kamieniami. Starałem się zachować kształt. Zdecydowanie bardzo rozbudowałem tą basztę, ona jest dużo szersza niż była wcześniej. Starałem się zwracać uwagę też na takie detale, na przykład pęknięcie tutaj na pierwszym murze. Był troszeczkę zepsuty ten mur akurat tutaj w tej części. Nie jest to na pewno idealnie tak samo jak w filmie, ale starałem się, żeby to było podobne. Musiałem też wydłubać, może tak lepsze słowo, jeżeli się dłubie faktycznie w styropianie lub styrodurze, okienka. Mało tego, zaraz Wam pokażę, że te niektóre okienka, szczególnie no tutaj w murze pierwszym, prowadzą do pomieszczeń, które też musiałem je wykuć. Tak jak powiedziałem, malowanie jeszcze nie jest gotowe, to nie jest jeszcze 100%, tutaj jest jeszcze dużo do roboty. Pierwszy mur jest najbardziej zaawansowany, brama jest jeszcze dopiero zaczęta w zasadzie, ten złoty kolor no zupełnie tu nie pasuje, więc ja to muszę odpowiedni odcień tutaj nadać. No, co tu dalej? Tu są takie detale, takie okienka, tutaj jakby zamurowane przejścia. Wejście do góry. To jest góra, ona tam powinna być jeszcze znacznie większa. No ale oczywiście ogranicza mnie miejsce, więc i tak tą górę dość sporą zrobiłem, zobaczcie. Ona oczywiście tu się ciągnie gdzieś tam, nie? Ale tutaj ta góra jeszcze idzie do góry. Dobra, idziemy. Mamy tutaj schodki, mamy też taki podjazd. Tu jeszcze chciałbym to troszeczkę wyrównać, na ile mi się to uda. Jeszcze tu muszę bardziej dopasować, żeby tu nie było tych przestrzeni takich, może mi się uda. Co tu dalej? Przejście do drugiego muru. Tu są baszty, jest zrujnowana baszta, też była w filmie. Tutaj tak samo. Z tego miejsca to król Theoden dowodził podczas szturmu Uruk-hai. Baszta, tu jest drugi mur, zejście.
trzeba było się wpatrzyć naprawdę, jak to tam wyglądało. No i oczywiście stołb, gdzie w końcu ukryli się. Tam jest też sala tronowa dalej. Co tu dalej? Mamy boczny mur. O właśnie, to jest bardzo ważne. Z bocznego muru pamiętacie, że dowodził Aragorn. W filmie przybył Haldir wraz z oddziałem, armią liczącą zapewne około 500 wojowników. I właśnie na tym bocznym murze oni się tutaj bronili. Zobaczcie, tutaj jeszcze się ciągnie. Oczywiście to jest wszystko podzielone na segmenty. Starałem się wpatrzeć już dokładnie, jak to logicznie będzie wyglądało, jeśli chodzi o schody, jaki będzie podział. I myślę, że już jest tak, jak powinno być. Kiedy Uruk-hai wysadzili bomby, oczywiście rzeka wlała się tam. Postarałem się zrobić to w taki sposób, żeby rzeczywiście można było ściągnąć część wysadzoną i żeby został mur z rozrzuconymi głazami. Tutaj też będę miał taką dodatkową część, którą położę, natomiast dzisiaj jeszcze nie jestem na tyle przygotowany. Z drugiej strony bocznego muru wygląda to w ten sposób. Dobra. Elfy i Aragorn po wycofaniu się z rozkazu Theodena musieli gdzieś uciec. Było takie przejście, jest takie przejście w Helmowym Jarze, którym właśnie Aragorn, Legolas i Gimli uciekli. Wbiegli po schodach. I tutaj jeszcze mamy fragment muru, gdzie wojownicy się bronili i pomagali też dotrzeć tym, którzy ewakuowali się do środka. Jak widzicie, drzwi jeszcze nie są pomalowane. Mniej więcej to w ten sposób wygląda. I oczywiście mamy wieżę, na której jest róg Helma, który zadał podczas ostatniej szarży Gimli, który nie zaszarżował z Aragornem i Legolasem. Za to właśnie wbiegł tu szybko na wieżę i zadał róg Helma.
A teraz pokażę Wam, na jakie rozwiązanie się zdecydowałem. Pierwsza sprawa, tak jak Wam wspomniałem, musiałem podzielić helmowy jar na segmenty ze względu na jego wielkość. Więc po pierwsze, w jakiś tam sposób połączyłem według jakichś tam własnych pomysłów, żeby to w miarę szybko i sprawnie można było połączyć. Każda część bocznego muru jest oddzielna. Boczny mur składa się z 5 części. Dodatkowo tutaj element łączący pierwszy mur z drugim. Tam jest takie przejście, które prowadzi właśnie na dziedziniec. Możemy ściągnąć bez problemu. Pierwszy mur, całkowicie oddzielna część. Musiałem się przyjrzeć oczywiście w filmie. Właśnie w ten sposób wyglądał pierwszy mur od wewnątrz. I co? I przejście na boczny mur. Teraz wyciągnąłem oczywiście część, ale to można zrobić w ten sposób. Jest tam przejście na boczny mur. Kolejną częścią jest wieża. Też całkowicie oddzielny element. Dało się. Dobra. Słuchajcie, wieża. Gdy wyciągnę wieżę, oczywiście jest niższa, ma myślę, że niewiele ponad metr 15 może. Dalej. Największy element, przez który ciężko przetransportować tę makietę. Nawet nie chodzi o wysokość, bo nie jest to jakieś bardzo wysokie, tylko tutaj wystaje. Niektóre drzwi są zbyt wąskie po prostu, przez co tutaj mi się trochę odłamało. Więc słuchajcie, tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze w przyspieszonym tempie, w jaki sposób to złożyć i jaki rozłożyć. I za chwilkę Wam opowiem, z jakich materiałów wykonałem tę makietę, przynajmniej do tego etapu, który jest teraz. Chciałem jeszcze tak w skrócie opowiedzieć o materiałach, których użyłem do stworzenia tego projektu. Na początku był to styropian. Taka była baza. Ten styropian to rzeczywiście była podstawa, ale po parunastu latach, kiedy już chciałem wrócić i zamierzałem wrócić do tego projektu, stwierdziłem, że nie, te kuleczki wszędzie latające i elektryzujące się, to, że styropian też dość jest oporny, jeśli chodzi o obróbkę, kruszy się, jest łamliwy i to, że piszczy strasznie, jest nieprzyjemny w dotyku. Ja strasznie nie lubię tego dotyku styropianu, tego głosu ciętego styropianu, chociaż i tak tnę drutem nagrzanym, także znaczy pod napięciem, więc tutaj jakby nie ma tego odgłosu, ale mimo wszystko sam dotyk, te kuleczki, to, że się gdzieś tam odpryskuje, to nie jest najlepszy materiał. I stwierdziłem, że na pewno chcę zastąpić jakimś innym. Znalazłem, słuchajcie, o dużo lepszych właściwościach styrodu. To są takie duże, 1,5 metrowe, może w zależności jakiej tam się znajdzie, prawda? Ale to są takie płyty, można znaleźć różnej twardości. Aha, i co ważne, to jest łatwe w obróbce. Można, jeżeli ma się naprawdę ostry nożyk, można tak przeciąć, że będzie gładziutkie, to nie ma żadnych kuleczek jak w styropianie. To jest też fajne w styrodurze, że możemy wziąć na przykład długopis albo jakiś tam, nie wiem, kawałek druciku, ale długopis jest dobry, bo sobie jeszcze zaznaczamy, można sobie narysować czy napisać to, co tam chcemy. To jest właśnie styrodur, słuchajcie. Odpowiednio tu już później jest wzmocniony, pomalowany, więc styrodur jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o resztę, boczny mur wykonałem
już zupełnie inną techniką. Znalazłem gdzieś tam ją w internecie, ale też używałem tych materiałów wcześniej. Tutaj mamy styrodur, żeby jeszcze tak powiem. Łatwo się okrawa, zresztą cała góra została wykonana też ze styroduru. Okrajałem w taki sposób, żeby to po prostu przypominało górę z skały. I taki jest efekt po pomalowaniu kilkoma warstwami jeszcze szarości. Wracając do materiałów. Szkielet bocznego muru wykonałem z pianki modelarskiej. W środku to jest puste, ale to jest naprawdę sztywne dzięki temu, że tak, piankę modelarską następnie obiłem sztywną tekturą, a następnie, uwaga, zapamiętajcie, bo to jest świetny materiał, który naprawdę czułem, że odkryłem Amerykę, kiedy go znalazłem. Depron, tak się nazywa. To są takie płyty, które można kupić w niektórych sklepach plastycznych i z każdej strony, każda ściana tym depronem jest obita. Przyklejony po prostu został, a jeszcze wcześniej, zanim przykleiłem, narysowałem te rowki, czyli ustaliłem tą fakturę, w jaki sposób będzie to wyglądało, tak żeby te kamienie wyglądały tak jak z filmu, tak jak to powinno być. Czyli to, dzięki czemu tak to wygląda, jak wygląda, to jest zasługą przede wszystkim styroduru i depronu, które jakby ustawiają z zewnątrz całość. Czyli mamy tak, pianka modelarska, sztywny karton, znaczy sztywny, giętki, ale taki dość twardy, to nie jest jakiś tam z bloku rysunkowego czy technicznego, to jest konkretny karton, takie płyty. Oczywiście wyciąłem je i przykleiłem. Używam zazwyczaj kleju typu Wicol, klej do drewna, jest jeszcze ten uniwersalny, ja go nie preferuję. Mam dość wdychania tego zapachu. Wicol naprawdę wystarczy spokojnie, żeby utrzymać tego typu materiały. Co innego jakbyśmy kleili jakiś tam plastik czy metal. W przypadku styropianu jak najbardziej wytrzymuje, jak najbardziej się do tego nadaje, żeby przykleić karton, styropian, takie lekkie materiały. Te pałeczki to są z patyczków do uszu. O, tutaj widać. Mamy piankę modelarską. Podstawy jeszcze tutaj nie robiłem, więc widać to brzydko wygląda. Ale nikt na to nie patrzy przecież, nie? W ten sposób ma to wyglądać. Tutaj użyłem green stuff, połączyłem też jakieś tam wykałaczki. Słuchajcie, modelarstwo to jest bardzo kreatywne zajęcie, bardzo kreatywne hobby. Każdą rzecz praktycznie można zrobić na 1000 różnych sposobów. I to jest świetne, to jest naprawdę wciągające, to jest coś bardzo odkrywcze. I ja nie mówię, że jeżeli ktoś by się zabrał za coś takiego, za taki projekt, za taką makietę, to musiałby robić to w ten sam sposób. Ja tylko Wam mówię, jakie są moje przemyślenia, jakie jest moje doświadczenie przez te wszystkie lata. Ja, mimo że nie robiłem tego projektu Helmowego Jaru, odłożyłem go, to cały czas działałem w modelarstwie, cały czas szukałem nowych technik modelarskich, plastycznych i po prostu teraz wiem rzeczy, o których nie wiedziałem wcześniej. Dlatego z Wami się dzielę. Tak samo styropian, słuchajcie, mówiłem Wam o tym kartonie, prawda? Ja musiałem niektóre elementy ściąć, bo były krzywe, bo się okazało, że po tych kilku latach się okazało, że było to niedokładnie zrobione. Musiałem to ściąć, te wszystkie, były straszny bałagan, uwierzcie mi, był straszny bałagan, ale ściąłem to później właśnie, żeby nie było tego bałaganu. Ten styropian obiłem jak najdokładniej ze wszystkich stron sztywnym kartonem. Efekt, oj, słuchajcie, na zdjęciach wam pokażę, jak to wyglądało, bo w tym momencie nie mam filmu, nie robiłem wtedy filmów, ale mam zdjęcia i pokażę Wam, jak to właśnie wyglądało, jak właśnie modyfikowałem całkowicie, to był totalny remont, to było po prostu przebudowa. Zupełnie Helmowy inaczej wyglądał wtedy, bazę zostawiłem. Pewnie by mi to dużo szybciej zajęło, gdybym zaczął to od zera właśnie. Nie ma tu jeszcze wszystkich części, będzie tu też taka góra, która będzie właśnie zaraz przy wjeździe do bramy, która zasłania częściowo pierwszy mur, bo być może się dziwicie, co? Dlaczego ten pierwszy mur jest tak mocno odsłonięty, szczególnie z tej prawej strony, prawda? Jak on był taki zasłonięty właśnie, no tutaj był taki, tu już była góra, ona się łączyła w tym miejscu.
I tą górę też zacząłem robić, ale jeszcze jest w takim stanie. Nie wziąłem, szczerze mówiąc, nie wziąłem jej dzisiaj. Dobrze, słuchajcie, podsumowując, materiały, o których tutaj mówiłem. Zamiast styropianu, styrodur. Następnie karton, sztywny karton w takich wielkich arkuszach różnej grubości. Dalej Depron, pianka modelarska też się przydaje. I farby akrylowe przede wszystkim. Tutaj użyłem farb do ścian, bo jak widzicie makieta jest naprawdę sporych rozmiarów, więc takie farbki do figurek nie spisałyby się, zapłaciłbym majątek, a nie pokryłoby to i tak całości. Tym bardziej mówiąc o kilku warstwach w różnych odcieniach. Więc użyłem farby akrylowej do ścian. Głównie klej Wicol. Pamiętajcie, że jakieś tam cyjano tutaj nie mogły się sprawdzić, dlatego że styropian i styrodur i Depron po prostu te kleje przepalają to, robią dziury. To jest za mocne. Nie nadaje się. Jeszcze, właśnie pokażę wam jak to wygląda z boku. Więc słuchajcie, tutaj była pianka, były różne takie przestrzenie, musiałem to wszystko wyrównać. Chyba to najwięcej mnie czasu kosztowało, żeby to wszystko wyrównać. To było takie koślawe. Grubość tego myślę, że jest około 4, myślę, że to są 3 albo 4 mm grubości tego kartonu. To jest karton, on nie jest pusty w środku, to jest sztywny karton, specjalne arkusze. No i do obcięcia jeszcze widać, tutaj elementy wystają, ale to już, tak jak powiedziałem, makieta jest jeszcze nieskończona.
Moi drodzy, mam nadzieję, że spodobał Wam się mój film, że spodobała Wam się moja makieta, którą tworzę już od bardzo, bardzo dawna. I mam nadzieję, że kiedy się skończę, chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób będę kontynuował tę pracę. Jeżeli kogoś to zainteresuje, to bardzo się cieszę. Zachęcam do lajkowania, do subskrypcji mojego kanału. Będę aktualizował to, co tutaj widzicie. Udało mi się wrócić do tego projektu. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się doprowadzić go do końca i będę mógł wkrótce rozegrać wymarzoną bitwę o Helmowy Jar z armią figurek Isengardu i Rohanu na czele, z wielkim Aragornem, Legolasem, Gimli, a także Gandalfem, który pędzi wraz z Eomerem, a w książce z Erkenbrandem, z odsieczą, z 2000 jeźdźców. Oczywiście 2000 zapewne nie zgromadzę, ale będzie ich sporo i powiem szczerze, że nie widziałem w internecie zdjęcia z taką ilością figurek, więc tym bardziej zachęcam do obserwowania, śledzenia tego co robię. Oczywiście zanim pomaluję te figurki, cała armia myślę, że będzie liczyła z obu stron, będzie liczyła zdecydowanie ponad 1000 figurek, ale do tego czasu jeszcze trochę. Mam nadzieję, że spodobał Wam się mój film. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale.